Pomówmy dzisiaj o kanapkach. Dlaczego o kanapkach? Cóż, trzymając się argumentacji mojej dotychczasowej o różnych rzeczach, dlatego, że są fajne. Z tego też powodu postanowiłem przyrządzić sobie śniadanie i właśnie trochę o tych kanapkach porozmawiać. Ale zanim o kanapkach, musimy je zrobić. Zrobiłem sobie dzisiaj 4 kanapki. To całkiem sporo jak na śniadanie, ale no to też poniekąd dlatego, żeby po prostu pokazać Wam różne opcje, bo zwykle sobie robię 2 albo 3 kanapki. Z tego tytułu, że to śniadanie, to chciałbym zacząć od tego, co nam wmawiano na pewno za dzieciaka, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Muszę przyznać, że ja się tego trzymam, w sensie w zasadzie praktycznie codziennie to śniadanko jest, nawet jeśli to jest tylko jakaś tam skromna bułka czy kanapka. Warto coś tam zjeść przed wyjściem. Powinienem wyjąć łyżeczkę, bo będę miał oko jak pirat. Tak nam też mówiono za dzieciaka. No i dobra, w sumie już muszę zacząć jeść, bo zgłodniałem totalnie. To jest kanapka z kiełbasą piwną, do tego jakiś ser żółty i papryka. Tutaj równie dobrze zamiast papryki mogłem użyć pomidora lub ogórka. No i to jest taka dosyć zwyczajna kanapka, w sensie jakby bez żadnego keczupu, majonezu. Jest taka prosta i konkretna. Przygotowałem sobie jeszcze dzisiaj kanapkę z jajkiem. Jajko, majonez, sól, pieprz. To jest raczej bomba kaloryczna. No ale jajko, majonez, sól, pieprz. Stosunkowo prosta i konkretna kanapka. Można by tu faktycznie dorzucić jakieś warzywko, chociaż ja raczej jakoś tak z przyzwyczajenia tego nie robię. Pamiętajmy, że właśnie jajko na kanapkę też można używać, bo to jest, wydaje mi się, stosunkowo rzadko praktykowana rzecz, że częściej się tam gdzieś jajko je na twardo po prostu, czy jako jajecznicę. Zostały mi jeszcze 2 kanapki. Zacznę od kanapki z dżemem, którą zwykle jem na końcu. Tutaj, tak jak możecie kojarzyć już z jakiegoś poprzedniego filmiku, zrobiłem kanapkę z dżemem 50-50. Dżem truskawkowy i morelowy. Takie sobie akurat morelowy rarytasik wybrałem. To są właśnie pyszne dżemy mojej mamy, ale abstrahując od tego, jak macie dostęp do jakichkolwiek takich naturalnych dżemów, to polecam, bo smak jest zupełnie inny niż ze sklepu. Dużo lepszy. I ostatnia kanapka to jest salami, ser, majonez, oliwki tutaj na wierzchu. Jeszcze razem z majonezem jest zmieszana papryka ostra habanero. Tę paprykę dostałem w zeszłym roku od mojego kolegi na urodziny. Serdeczne pozdrowienia, Kuba. I motyw jest taki, że ostrość tej papryczki w skali Scoville'a wynosi od 100 000 do 575 000, a więc jest mega ostra, dlatego zjem sobie ją trochę później, żeby jeszcze poczuć smak tych 2 kanapek. Skąd mój wybór na te 4 kanapki? Chciałem tutaj wspomnieć o tym, że jem kanapki fazami, to znaczy, że czasem mam fazę na przykład na kanapki tylko z majonezem i czymś tam, czasem w ogóle bez majonezu i bez ketchupu, ale na przykład tylko z pomidorkiem, no przeróżnie. Teraz na przykład mam tak, że raczej nie jem kanapek z dżemem, ale mówię, mam takie różne fazy, a teraz po prostu zestawiłem troszeczkę tutaj tę kanapkę z dżemem, kanapkę z majonezem i te właśnie 2 kanapki z mięskiem, po to, żeby właśnie przedstawić jakieś różne formy. I chyba taka ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to nazewnictwo, bo wyróżniamy zasadniczo takie 3 nazwy, z którymi się spotykam. To jest kanapka, sandwich i sub. Kurczę, zastanawiałem się, jak to zdefiniować. Kanapki, tak jak tutaj po prostu kanapki. Też są bułki składane zazwyczaj, albo też nie. I jakieś tam podłużne bułki, bagietki. I zasadniczo na to wszystko mówi się kanapki, bo dla mnie kanapka to jest kanapka, ale nie dla wszystkich. I na przykład mam znajomych, którzy sandwichami określają tosty, czyli jak mówimy, robimy sandwicze, to zamknięte tosty opiekane, a suby, no to właśnie podłużne bagiety, tak bym sądził, też zamykane, więc jakby z tymi subami to nie jestem pewien. A no i są jeszcze burgery, to są te oczywiście w amerykańskim stylu, czyli
bułka tam z jakimś tam mięsem, kotletem czy czymś w środku, ale tutaj niestety nie jestem ekspertem, więc się nie wypowiem na temat burgerów w ogóle. Jest w ogóle takie mega fajne podstawki Browargedonu. Jedna jest taka, druga jest taka, leciutko zaplamiona kawą, nie wiem czy to widać. No i one są mega fajne. W ogóle Browargedon też jest mega fajny, ale o tym kiedy indziej. Do śniadania zrobiłem sobie herbatę z cytryną i z miodem i kawę. I w sumie chyba do śniadania nie powinno się tak pić jednocześnie kawy i herbaty, ale ja mam tutaj wszystko w pakiecie. Dzisiaj tak nietypowo tę ostrą kanapkę zostawiłem sobie na koniec. No i sporo dałem tej papryki. Lubię w ogóle czasem tak wstać sobie wcześniej, przyrządzić kanapki. Zresztą ja zawsze, niezależnie od dnia, bardzo długo te kanapki przyrządzam. To mi zawsze najwięcej czasu rano zajmuje. Uważam, że jeśli kanapki mają być dobre, to muszą być zrobione z serduchem po prostu. I chciałbym Wam życzyć, abyście mieli czas na ważne rzeczy, takie jak śniadanie, na ważne rzeczy robione z serduchem, takie jak kanapki. Powiem to pierwszy raz w moim życiu. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione kanapki i jeśli macie jakieś ciekawostki związane z kanapkami, to też dajcie znać, bo warto wiedzieć, warto się uczyć. Muszę przyznać, że się rozgadałem w tym temacie. Ja nie sądziłem, że kanapki to jest tak obszerny temat, że tutaj tyle można powiedzieć. No.